Dzień dobry! Dziś wyjątkowy odcinek, bo pokażę Wam moje ostatnie wyjątkowe zakupy. Będą to 3 głowy Terminatorów w skali 1:1. Na moim kanale Język Filmu zdradzam sztuczki filmowców, ale oprócz tego możecie zobaczyć unboxingi moich figur kolekcjonerskich. A dziś nie będzie jednego unboxingu, a 3. Tak, rozpakuję głowę słynnego T800, głowę T700 znanego z filmu Terminator Ocalenie oraz TX z filmu Terminator 3 Bunt Maszyn. Wszystkie 3 egzemplarze składają się na kolekcję głów Terminatora w skali 1:1. Mi zależało, żeby zebrać komplet. Zaczęło się od głowy T700, którą dziś najłatwiej kupić i jest najtańsza. Najtrudniej było z TX. No i ostatnią głową, jaką kupiłem, była głowa T800. No i ta głowa może nie jest trudno dostępna, ale trzyma cenę. Nie da się ukryć, że jest to najsłynniejszy Terminator. Wszystkie 3 głowy pochodzą od Sideshow. Ja bardzo lubię tego producenta. Mam od niego 2 Terminatory w skali 1/4 i możecie je zobaczyć w odcinku na moim kanale Język Filmu. Mam także Terminatora w skali 1/2 od Sideshow i szczegółowo zaprezentowałem go w innym odcinku. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie, bo figury robią wrażenie. Cena nowej głowy Terminatora T700 na stronie producenta wynosiła $580 lub około 490 euro lub niecałe 2200 zł plus koszt wysyłki, który nie jest mały, bo siedziba Sideshow jest w Stanach. Producent pisze o starannym ręcznym wykończeniu figury i o świecących oczach. Dziś kupując tę głowę z drugiej ręki wydamy najmniej, prawie tyle, ile kosztowała nowa. Głowa Terminatora T800 kosztowała tyle samo co T700, czyli $580 lub około 490 euro lub niecałe 2200 zł plus koszt wysyłki. Można było ją kupić w 2 wersjach. Zwykłej, nazywanej czystą lub chromowaną oraz Combat Veteran. Czaszka w wersji drugiej przypomina głowę zniszczoną od walki. W obydwu wersjach oczy się świecą, a z czaszki T800 możemy wyjąć mikroprocesor. Kupując dziś taką figurę z drugiej ręki wydamy na wersję czystą od 5 do 7 razy więcej niż za głowę T700 i za wersję Combat Veteran od 2 do 4 razy więcej. Jeśli chodzi o głowę Terminatora TX, to nie dotarłem do strony Sideshow. Głowa ma nie tylko podświetlane oczy, ale także inne elementy. Przypuszczam, że cena figury w dniu premiery była podobna lub taka sama jak cena T700 czy T800. Dziś za używaną głowę TX zapłacimy od 3 do 5 razy więcej niż T700, ale wydaje się ona trudniej dostępna. No to czas na unboxing i zaczynamy od wersji T700. Zobaczcie, w ogóle tutaj jest oryginalne pudło Sideshow, to znaczy to jest jeszcze taki karton, w środku jest jeszcze pudełko, więc bardzo ciekawa rzecz, że w ogóle ludzie zachowują te pudełka. Tutaj na kartonie właściwie nie mam żadnych informacji, ile sztuk na świat wyszło takich figur. Zobaczmy, co jest w środku. Tak jak mówiłem, jest tutaj drugi karton. Powiem Wam, że to waży. To naprawdę jest ciężkie. Ale to musi ważyć, tak? Bo to też robi wrażenie. To jest Terminator, to jest maszyna, tak? Więc nie może być inaczej. No i mamy już właściwe pudełko. Zobaczcie, tutaj mamy napisane, z której części jest ten model, czy właściwie seria, bo to jest seria T700. Mamy logo producenta, no i mamy obrazy tej głowy. Teraz musimy iść dalej, czyli otwieramy pudło. Nie wiem, gdzie jest góra, ale trzeba zaryzykować. Tutaj posłuchajcie. No dobrze, otwieramy. Tak się prezentuje. No, słuchajcie. Wspaniały. Ja muszę w ogóle powiedzieć, że ja myślałem, że on jest zupełnie w innym kolorze, nie taki ciemny.
Baterie. Ciężki, naprawdę ciężki. No, i tak się prezentuje. Bardzo mi się podoba. Ja się chyba dziwię tak naprawdę, że ta głowa jest najtańsza, bo jest naprawdę świetna. Tutaj na górze głowy jest wejście na mikroprocesor, ale w tej głowie nie możemy go wyjąć. Dopiero w wersji T800 będziemy mogli to zrobić. Zobaczmy pod spód, co jest tutaj zaprezentowane. Terminator Ocalenie, seria T700, oczywiście life size, czyli skala 1:1. No i tutaj brakuje mi jednej rzeczy, dla mnie bardzo ważnej rzeczy, bo nie jest napisane, ile sztuk wypuszczono na świat. Te informacje pewnie można gdzieś w sieci zdobyć, no szkoda, że nie jest tutaj napisane. No i mamy oczywiście wejście na baterię. No i zobaczmy, jak się prezentuje podświetlony. No jak widać, tak, czerwony kolor fajnie tutaj kontrastuje z tą czernią tego cyborga. No to teraz weźmiemy, zobaczymy TX. Tutaj zobaczcie, że nie mam tego kartonu, który jeszcze okrywał ten karton. Tu już mam od razu ten wewnętrzny karton, no ale wiadomo, to jest z drugiej ręki. Po prostu taki już dostałem. Na samym pudełku mamy fotografię tej głowy oraz oczywiście producenta, trochę opisów, mamy jakieś klatki z Terminatora 3. No i zaglądamy do środka. Zobaczmy, co mieści się w środku. No, słuchajcie, tutaj bardzo ładnie to wygląda. Spróbuję Wam pokazać. Wow. Ciężka, naprawdę, słuchajcie, te głowy to nie jest nic lekkiego, a nie wiem, czy ta nie jest nawet cięższa. No i muszę Wam powiedzieć, że chyba przestaję się dziwić, dlaczego ta figura jest tak ciężko dostępna. No ona jest naprawdę fantastyczna. No nie jest ona czarna, ale jest, no tutaj widać taka dosyć ciemna. Zobaczmy, co jest pod spodem. Tutaj mamy nazwę Terminatrix, tak, czyli ten TX. Mamy producenta. Tutaj mamy też logo Stana Winstona, tak, czyli studio, które oczywiście projektowało Terminatora T800 i oczywiście TX. No i ponownie nie mamy napisane, ile sztuk na świat wyszło takich figur. Jak gdzieś tam zdobyłem informacje z nieoficjalnych źródeł, że tej głowy wyszło 750 sztuk na świat. No ta głowa jest zgrabniejsza, ale też taka była idea przecież Terminatora kobiety w filmie Terminator 3. W tej głowie świecą się nie tylko oczy, ale też kilka innych elementów. No to zobaczmy, jak zaprezentuje się światło tutaj. No, słuchajcie, zwróćcie uwagę, że nie tylko oczy świecą, tak? Tutaj mamy też wewnątrz elementy. Tutaj też myślę, że to widać, tak? Na pewno jest to fajne uzupełnienie T700. No ale chyba wszyscy czekamy na ostatni model, najsłynniejszy model Terminatora T800. No i mamy T800, tutaj ponownie dwa kartony, tak, oryginalny zewnętrzny i oryginalny wewnętrzny. No to co? No tutaj na kartonie również nie mamy napisane, ile sztuk ich wyszło na świat. Właśnie trochę szkoda, że Sideshow nie chwali się taką informacją. No ale co? Zobaczmy, jak wygląda środek. No i mamy oryginalny karton. Tutaj, no wiadomo, zdjęcia głowy. Oczywiście jest też producent, no i logo Stana Winstona ponownie. No i zwróćmy uwagę,
co tutaj jeszcze jest. Zobaczcie, tu jest taka nalepka. Na rynek wyszły dwie wersje tej głowy. Jedna to jest taka czysta chromowana, a druga to Combat Veteran, czyli jest to głowa po bitwie. Tutaj człowiek, od którego kupowałem, napisał mi this side up, tak, czyli to jest góra, czyli dobrze położyłem. No ja to kupowałem po prostu z zagranicy. W Polsce takie figury są bardzo ciężko dostępne. Zobaczmy. No, klasyka. I muszę Wam powiedzieć, że tą klasyczność się tutaj czuje, tak? No to jest naprawdę coś wspaniałego. Widać faktycznie, że to jest ta wersja, no wersja Combat Edition, tak? Czyli ta wersja Terminatora po walce albo w czasie walki. Równie ciężki jak poprzednicy. Spojrzę jeszcze, co tutaj jest i już widzę, że ma dziurę w głowie, więc będzie gdzieś tutaj mikroprocesor. Jest nakładka. No i jest mikroprocesor, słuchajcie, bez tego nie uruchomimy T800 i nie rozpoczniemy III wojny światowej. Tutaj mamy jeszcze taki element, który... No ci, co oglądali oczywiście Terminatora 2, ale w tej wersji rozszerzonej to wiedzą, no tam była scena, gdzie ten procesor był wyjmowany. No to jest taki element, który ma tam tłumić różnego rodzaju, no nie wiem, uderzenia, tak. Tutaj jeszcze jest... To jest chyba jakiś klucz, którym wyjmujemy ten mikroprocesor. No i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę, co by nie mówić, ta głowa chyba prezentuje się najlepiej. Ona też moim zdaniem chyba, ja nie wiem, czy ona jest najcięższa, to by trzeba było też sobie zważyć. Wydaje mi się, że jest podobnie, tak? Natomiast faktycznie w dotyku, no to przypomina taki... Nie wiem, taki metal, ale taki właśnie gdzieś tam brudny, no właśnie tutaj w czasie, po walce, tak? Po walce. No to co? No, wypadałoby go uruchomić, prawda? Tutaj jest mikroprocesor, który umieszczamy sobie w środku. Zakładamy ten element i na końcu zakładamy ten element. No dobrze, jak Wam się podoba? Tutaj jest tablica z napisem Terminator 2. No oczywiście, to jest oczywiście słynny model z Terminatora i1, i2. Pięknie odwzorowany, tak? No i zobaczmy, co się stanie, kiedy przełączę włącznik zapalania oczu. No taki standard, tak? Czerwone oczy, słynne czerwone świecące oczy w Terminatorze. Myślę, że na mnie większe wrażenie zrobiła ta wersja T700. On był czarny, więc te zapalone oczy tam zupełnie inaczej się prezentowały. No ale oczywiście tu mamy ten oryginał słynny. I tutaj co ciekawe, zwróćcie uwagę, że po zgaszeniu oczu, co się dzieje? One powoli wygaszają. Więc nie jest to tak, że od razu się wyłączają, tylko jest powolne wygaszanie. No i przyjrzyjmy się wszystkim głowom. T700, muszę Wam powiedzieć, że mi się mega podoba. To jest w ogóle głowa, która dzisiaj mi zrobiła wieczór. Naprawdę jest fantastyczna. Ja oczywiście, no weźcie też w jakąś tam poprawkę, bo jestem pełen emocji. Pierwszy raz oglądam z Wami te głowy. One czekały na unboxing. Jak je kupiłem, to po prostu czekałem, aż wszystkie głowy sobie tam uzbieram i dopiero wszystkie otworzę. Dlaczego ona mi się tak podoba? No, to jest taki, można powiedzieć, bardzo głowa podobna do tego klasycznego Terminatora T800, ale już zestawiając te głowy widzę, że T700 ma pewne
ogromne różnice. Natomiast ta czerń, ona jest fantastyczna. To, że ta głowa nie jest, jakby to powiedzieć, wypolerowana, ona nie jest gładka, to powoduje, że ona naprawdę się bardzo agresywnie prezentuje. Jest taka zadziorna, ale jednocześnie ta czerń powoduje, że no, takiego Terminatora no, jakoś się nie widuje. Ten Terminator prezentuje się lepiej niż na żywo, niż na filmie. No i te czerwone oczy w porównaniu z tą czernią to jest coś fantastycznego. No tego nie ma oryginalny model T800. No i moim zdaniem będzie wyróżniać się spośród tych trzech figur naprawdę na plus. No i już czuję, że to będzie, no nie wiem czy moja ulubiona głowa, tak, ale naprawdę będę żywił do niej bardzo dużo emocji. No i trzeba powiedzieć, że ta wersja nie ma wyjmowanego mikroprocesora jak T800. Ona jest troszkę mniejsza niż wersja T800, ale tak naprawdę no to są wizualnie bardzo, bardzo zbliżone do siebie. Terminatrix czy TX no, prezentuje się wspaniale. No to jest już taka głowa, powiedziałbym, oszlifowana, świecąca. Ona jest delikatnie ciemniejsza niż T800, ale myślę delikatnie. No i tutaj muszę powiedzieć, że ta głowa, ona jakby stała sama, bez tych dwóch kolejnych głów, to ona by się, myślę, prezentowała chyba jeszcze lepiej. Natomiast w porównaniu z tymi dwoma głowami, no to ona jest inna, tak? No to wiadomo, to jest głowa kobiety Terminatora. Z drugiej strony bardzo też wyróżnia te głowy T700 i T800, powoduje, że ten komplet jest taki pełny. To jest design, który prezentował w 2003 roku w Terminatorze 3 taki progres w rozwoju Skynetu, w rozwoju w ogóle Terminatorów podczas wojny maszyn z ludźmi. No i tutaj trzeba powiedzieć jedno, ta głowa się świetnie prezentuje, bo ona ma niebieskie podświetlenie oczu. Terminator zawsze nam się kojarzy z czerwonym podświetleniem. No i klasyczny Terminator T800. To jest Terminator, który on sam w sobie będzie się zawsze dobrze prezentował. No to jest właściwie klasyka, więc tutaj nawet nie ma co dyskutować. Jestem ciekawy, jakby się prezentowała ta wersja chromowana, bo ta wersja, ona jest jakby taka tutaj pobrudzona, nawet w dotyku ona nie jest taka gładka. No to jest wersja Terminatora, który walczy podczas wojny nuklearnej. Zawsze jak się patrzy na Terminatora, to trzeba patrzeć na zęby, bo one mówią, czy producent dobrze podszedł do tematu, czy no powiedzmy nie za dobrze. No tutaj trzeba powiedzieć, że te zęby według mnie, one się fajnie prezentują, one też w dotyku naprawdę przypominają zęby, to jest, no myślę, też ciekawe. To jest ta szpara między jedynkami, tak jak miał Arnold Schwarzenegger, póki sobie oczywiście nie zrobił operacyjnie, nie zlikwidował tej szpary. Ta głowa jest troszeczkę większa od głowy T700, no ale właśnie tak chyba ma być, tak, no bo seria T800 oczywiście jest nowocześniejszą wersją T700, została udoskonalona przez Skynet, no wiadomo, Terminatory były rozwijane. No i ta czaszka robi wrażenie właściwie nawet przez to, że ona po prostu jest w skali 1:1, tak, czyli już samo to robi wrażenie. No i te trzy głowy sprawią, że mój pokój będzie się jeszcze lepiej prezentował. Bardzo się cieszę, że udało mi się je w końcu kupić. Ja polowałem na nie chyba na przestrzeni roku, coś takiego, może trochę więcej. One nie są tak łatwo dostępne. Najłatwiej chyba T700 zdobyć. No ale to są już egzemplarze, które tylko z drugiej ręki dostaniemy, no i gdzieś tam, wiadomo, stoją u kogoś i niekoniecznie ludzie chcą je sprzedawać. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji. Dziękuję Wam za kolejny fajny czas ze mną na moim kanale i pamiętajcie o konkursie, który jest przy każdym odcinku na moim kanale. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.